Bonjour Dominiko. Bonjour. Dzisiaj gości nam Dominika Grabowska, reprezentantka klubu FC Florii, reprezentantka Polski w piłkę nożną, najmłodsza debiutantka w kadrze kobiecej piłkarskiej w naszym kraju, bo debiutowała w wieku niespełna 16 lat. Jest mi bardzo miło, Dominiko, że przyjęłaś moje zaproszenie i że dzisiaj sobie troszkę porozmawiamy. Dziękuję za ten piękny wstęp. Również jest mi bardzo miło, że mnie zaprosiłeś i z przyjemnością porozmawiam z Tobą. Dominiko, zaczniemy od pytania, które nam zwiąże całą dzisiejszą rozmowę, czyli dlaczego piłka nożna? Myślę, że to się zaczęło, myślę, że jestem tego pewna, przez brata, przez tatę, bo było tak, że miałam zaprowadzić brata na pierwszy trening piłki nożnej, a wyszło tak, że sama też zostałam na tym treningu i tak już zostało. I było to w wieku? Dobre pytanie. 7 lat bodajże? 7 lat. I tak. Od początku to była taka jedyna miłość, że tylko piłka nożna? No na początku rodzice mnie zmuszali do pływania, ale ja z rodzeństwa byłam najgorsza. Można tak powiedzieć, że no raczej nie osiągnęłabym jakichś tam wielkich sukcesów, dlatego tak jak się mojemu bratu znudziło pływanie, to i przeszedł na piłkę nożną, to ja jakby podążyłam za nim wtedy. Z rodzeństwa, to znaczy, że więcej niż tylko brat? Czy tylko brat? Tak, i siostra jeszcze. Okej. I wszyscy pływali wcześniej? Tak. No, bardzo, bardzo dobrze. I moja siostra, i mój brat. Ja tak troszeczkę gorzej. A czemu akurat z tym pływaniem nie zaskoczyła ta relacja? No bo woda była za zimna. No nie. Nie, szczerze mówiąc, nie wiem, może troszeczkę dlatego, że w pływaniu ty jesteś skazany sam na siebie, że jednak jesteś w tym sama. Nie masz jakby wsparcia koleżanki z drużyny, czy tam kolegi, może to tak zaważyło, że może nie potrafiłam tego dźwignąć, ale też ciężko ocenić, no bo ja byłam młoda, więc też nie wiem, może byłoby inaczej, gdybym dalej to kontynuowała. Czyli dominuje w tobie, Dominiko, taki towarzyski duch. Raczej potrzebujesz kompana, kompanki do współzawodnictwa. Tak, to na pewno. Ja lepiej się czuję w grupie, lubię pracować z ludźmi w grupie i to jest pewne. Okej. No i wybrałaś tą piłkę nożną i powiedz mi, Dominiko, bo aktualnie grasz na pozycji, w pomocy grasz, krótko mówiąc. Tak. Czy zawsze tak było? Tak, albo to był bok pomocy, czyli na skrzydle, ale zawsze raczej to w środku grałam, rozgrywałam mecze i tam najlepiej się czuję. A jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby być pomocnikiem? Bo to jest, przepraszam, jeszcze przerwę, to jest taka pozycja, powiedzmy, pośrednia między napastnikiem a obrońcą, prawda? Tak, no to wydaje mi się, że tak pierwsze, co mi przychodzi na myśl, no to taki przegląd pola i zarządzanie meczem. To są takie dwie opcje, takie jakie najważniejsze jak naprawdę, jakie powinien mieć pomocnik. A zdarzały się jakieś takie różnice, że raz grałaś, powiedzmy, na lewym skrzydełku, raz na prawym, czy masz jedną swoją pozycję, której od początku się trzymasz? Od początku, tak jak powiedziałam, to jest to środek pomocy, ale później tak przyszedł czas, że i troszkę właśnie na lewym skrzydle, troszkę na prawym skrzydle grałam, ale tak jakby nie byłam za bardzo zadowolona, ale tak jak były założenie trenera, to tam występowałam, ale jednak teraz już zostałam, że jestem środkową pomocniczką. Dominiko, bo twoja przygoda zaczęła się u nas, mówię u nas, bo ja aktualnie jestem w Pruszkowie, słonecznym, pięknym mieście i zaczynałaś w Zniczu Pruszków, zgadza się? Tak, zgadza się, tam zaczynałam. Później był transfer do MUKS Praga. Warszawa, tak, zgadza się, to były żeńskie drużyny. Transfer spowodowany chęcią rozwoju, przeprowadzką? Nie, myślę, chęcią na pewno rozwoju i tego, że już pewnie dochodziłam do takiego momentu wiekowego, że już nie mogłam występować jakby w drużynie z chłopakami, więc trzeba było zdecydować. Ktoś przyjechał z Warszawy, zauważył mnie i też złożył mi taką propozycję i długo mnie nie trzeba było namawiać i mojego taty też, no bo to też wiązało się z tym, że on mnie woził do Warszawy 2 razy w tygodniu, a jeszcze wtedy nie było takich fajnych autostrad, jakie są teraz, więc na pewno nie było to lekkie z jego strony.
Mhm. To do tego trenowania z chłopakami jeszcze przejdziemy, ale wróćmy aktualnie do tej naszej historii. Po Pradze przeniosłaś się do Wrocławia. Tak, tam zaczęłam szkołę. Znaczy kontynuowałam liceum i tam miałam taki cel po prostu 3-letni, bo dołączyłam do SMS Junior Wrocław, to klub był wtedy bardzo tak mocno powiązany ze szkołą. Tam dużo, jest parę takich szkół, jest to łączenie właśnie nauki ze sportem i taki miałam plan na siebie, żeby te trzyletnie liceum tam skończyć, zdać maturę i zrobić krok w przód. Mhm. A czy łatwo Ci było dokonać takiej zmiany? Bo zaraz jeszcze do tego przejdziemy, bo dalej jeszcze było parę transferów. Natomiast do tej pory ze Znicza, czyli z Pruszkowa, przeniosłaś się do Warszawy. Może małe uniedogodnienie, bo trzeba było dojeżdżać, ale to wciąż jeszcze nie było jakoś tak bardzo daleko. Ale już z Warszawy do Wrocławia, jako dość młoda osoba, no to chyba jednak taka spora zmiana. Tak, na pewno była to dla mnie dosyć spora zmiana. No najgorsze były wiadomo te dojazdy, no bo dużo czasu na tym traciliśmy, ale ja miałam bardzo duży problem z wyjeżdżaniem. Ogólnie był taki moment, że już nie chciałam jeździć, wyjeżdżać, bo płakałam, stwierdziłam, że jest mi zabierane dzieciństwo, a no wtedy jeszcze tego nie rozumiałam, że mój tata jakby chciał dla mnie jak najlepiej, że zauważył ten potencjał we mnie i wiedział, że jak w tym momencie odpuści, to po prostu no, zabierze mi to możliwość później kontynuowania i zarabiania na siebie, tak jak teraz to wygląda. Mhm, okej. I później z Wrocławia przeszłaś do Górnika Łęczna. Tak, po 3 latach we Wrocławiu przeniosłam się do Łęcznej. I to był transfer spowodowany czym? Bo rozumiem, że też nadal chęcią rozwoju, ale dlaczego Górnik akurat, a nie jakiś inny klub? Na pewno chęć rozwoju. Jakby to był taki moment, że chciałam już zrobić na pewno jakiś krok. We Wrocławiu już też troszeczkę się to tam sypało. Chęć jakichś zarobienia własnych swoich też może pieniążków. I dostałam taką najkonkretniejszą propozycję z tego klubu. Stwierdziłam, że jest to fajny klub z fajnym projektem i czemu nie. No i dzisiaj mogę stwierdzić, że to była dobra decyzja. I jak do tej pory, tak jak jesteśmy na tej opowieści i zatrzymaliśmy się na Górniku Łęcznej, to jest ostatni klub w Polsce, w którym występowałaś. Tak. Czy wszystkie te, Dominiko, transfery, które już sobie tutaj przytoczyliśmy, wiązały się z tym, że również Twoja najbliższa rodzina się z Tobą przeprowadzała, czy nie? Nie, niestety to nie wygląda tak jak w piłce nożnej mężczyzn, że facet piłkarz zabiera całą swoją rodzinę i stać go na to, aby ich utrzymać. Nie, to zupełnie nie wygląda tak w piłce kobiety. No to też była Polska, z Pruszkowa do Łęcznej też nie było daleko, też często przyjeżdżałam, rodzina często do mnie przyjeżdżała, ale nie, sama się przenosiłam do wszystkie miejsca. Okej. No i skończyłaś w Górniku Łęcznej sezon, no i nadszedł czas na zmiany. Tak, no myślę, że dotknęłam tego sufitu w Łęcznej, no 2 puchary Polski, 3 mistrzostwa Polski. Uważam, że jest to bardzo dobre osiągnięcie i też przyszedł taki moment w moim życiu, w mojej karierze, że potrzebowałam czegoś nowego. No i przyszła propozycja z Francji, najkonkretniejsza propozycja. Miałam przedstawione wszystkie warunki, wszystko dokładnie tak jak chciałam. Też nie był to transfer na ostatnią chwilę, tylko on był już przygotowany 2 miesiące przed, więc tak jak ja chciałam. Też dużo z rodzicami rozmawiałam, z najbliższymi, no bo ciężko było, no nie powiem, bardzo trudno było dokonać tej decyzji, ze względu na rodziców, najbardziej na moją mamę, która tak bardzo płakała, nie chciała, żebym wyjeżdżała, też było mi ciężko, ale jak dostałam od niej już ten telefon, tak naprawdę taką zgodę, to stwierdziłam, że tak, to jest jakby ten moment, ten czas. A jakbyś mogła, Dominiko, jeszcze zanim będziemy sobie rozmawiać o Twoim pobycie we Francji, bo tutaj najwięcej mam pytań do Ciebie, to jeszcze jedno mam pytanie, bo na początku wspominałaś, że trenowałaś z chłopcami i w końcu przyszedł wiek taki, gdzie już nie było takiej możliwości, więc potrzebowałaś zmiany. Czy to było uwarunkowane tym, że po prostu w dość młodym wieku i chłopcy, i dziewczynki są dość zbliżone i rozwijają się podobnie motorycznie i dopiero nagle przychodzi taki moment, gdzie widać zdecydowaną tą różnicę i potrzebny jest podział, czy czym to było spowodowane? Po prostu za mało było dziewcząt i trzeba było was łączyć? Dziewcząt praktycznie w ogóle nie było, byłam tylko ja.
Ale tak, no wiadomo, że w pewnym momencie już dochodzimy do takiego wieku, że jest ten rozwój. Ja chyba wcześniej troszeczkę też opuściłam znicz, więc to tam nie było jakby powodem, że jakby nie dawałam sobie rady, bo no ja od zawsze jestem raczej filigranową osobą, ale tą zadziernością, tym charakterem sobie spokojnie dawałam radę i tak uważam, że było to i nadal tak jest, że niektóre dziewczyny trenują z chłopakami, jest to świetny sposób, żeby rozwijać się i mierzyć się z lepszymi. No teraz nawet jest dobry przykład, my większość sparingów to rozgrywamy z chłopakami, czy jak tu jestem trenerką, dziewczyny chodzą na treningi raz w tygodniu z grupą, z chłopakami, no bo no, jest to dla nas trudniejsze, ale im trudniej, tym lepiej, tym później te efekty są lepsze. No, pewnie, pewnie. A to w tym młodym wieku, jak byłaś, to odbywały się jakieś turnieje dziecięce? Nie wiem, turniej Tak. Tymbarku, jakieś tam inne? Tak, turnieje było bardzo dużo, praktycznie co weekend było, czy to jak grałam w MKS-ie, czy później jak grałam w Muxtraka Warszawa. Ale to już były takie turnieje, że już były drużyny damskie, czy też były miksy? No jak z chłopakami grałam, to też spotykałam jakieś dziewczyny, które grały z chłopakami, ale później tak, różne turnieje to też były miksy. W pierwszym turnieju, w którym zagrałam, teraz nie pamiętam, ale to chyba była z Pragą, to grałyśmy turniej z chłopakami, jedna drużyna damska i ja z tych wszystkich właśnie chłopaków zostałam wybrana najlepszą zawodniczką. To był pierwszy mój turniej. Tak jak do dziś tą statuetkę mam, tak to dobrze wspominam. Ale w 2007 roku jeszcze zapamiętałam datę. A czy było tak, Dominiko, że pomimo właśnie młodego wieku było tak, że chłopcy troszkę ostrożniej, troszkę powiedzmy inaczej cię traktowali, jako że byłaś dziewczyną? Może i na początku tak, do dziś jeszcze się tak spotykamy, jak gramy nawet sparingi z chłopakami, że oni nas traktują inaczej, ale my tego nie lubimy. Ja też tego nie lubiłam i pokazywałam, mówiłam, prosiłam, żeby mnie traktowali normalnie, jak wszyscy. Ja nie chcę być traktowana inaczej, to ja tu przyszłam trenować na tym samym poziomie co wy i tą samą dyscyplinę. Jasna sprawa. No dobrze, Dominiko, no to postawmy grubą krechę i przejdźmy do tego, co jest aktualnie. Jeszcze zanim porozmawiamy o tych przyziemnych rzeczach teraz, to chciałbym Ciebie zapytać, bo już wspomniałaś o tym przed tym moim poprzednim pytaniem, o tym, że dostałaś zgodę od mamy, taką nieformalną, że wszystko było załatwione. A jak to było w ogóle z tym, żeby się odnaleźć w nowym kraju? Jak było z nauką języka? Czy było tak, że jak jeszcze grałaś tutaj u nas w Polsce, to już wiedziałaś, że będzie taka oferta, wiedziałaś, że tam idziesz i już zaczęłaś się pomału tego języka uczyć? Czy zostałaś wrzucona w sam środek ligi francuskiej bez znajomości francuskiego? Nie, zaczęłam się uczyć już półtora miesiąca wcześniej, ale tak jak to się okazało, to w ogóle zupełnie tak naprawdę mi nic no może tam z biegiem czasu to by mi pomogło, ale jak przyjeżdżałam tu, to się w ogóle zderzyłam z innym językiem, no to jest tak jak w Polsce. Myślałam, że te półtora miesiąca mnie przygotuje, ale jednak to, jak oni szybko rozmawiali, jak szybko mówili, jak mówili takim slangiem, to w ogóle jest zupełnie inny francuski. Więc też nie było to łatwe. No bardzo trudne to było. Pierwszy tydzień to ja cały przepłakałam tak naprawdę na mieszkaniu, bo no, dla mnie to było takie zderzenie z rzeczywistością, inny kraj, inna kultura, zupełnie co innego. Mhm. Ale to jakoś dało radę po angielsku troszkę na początku się komunikować, czy Francuzi raczej niezbyt lubią angielski? Tak, Francuzi nie za bardzo lubią angielski, ale no, w takich klubach też mi jakby mamy drużynę troszkę międzynarodową, też jest dużo dziewczyn z innych krajów, więc no, byli zmuszeni, żeby troszeczkę z nami rozmawiać. No, ja na początku się porozumiałam tylko angielski. Mhm. A teraz rozumiem, że już Twoja znajomość francuskiego jest biegła. Tak, już teraz rozmawiam biegle po francusku, ale mimo wszystko dalej kontynuuję swoje lekcje. Okej. Dominiko, czym się charakteryzuje Twoja liga francuska aktualna? Przede wszystkim jest szybka. Ten poziom i jakość jest na pewno wyższy niż Liga Polska, tak jak mam porównanie. Te mecze też nie są takie przewidywalne, jak jedziesz grasz nie wiem, z Beniaminkiem czy z ostatnią drużyną, to nie jest tak, że z góry przypisują nam 3 punkty. To może już 3 lata do gra, więc wiele przypadków było, co jechałyśmy do Beniaminka i przegrywałyśmy u nich, a później wygrywałyśmy u siebie 6-0. Mhm.
A czy jest tak, że w piłce nożnej kobiecej, właśnie z tego co teraz mówisz, te mecze są takie bardziej nieprzewidywalne od piłki męskiej? Można zaryzykować Tak. takie stwierdzenie? Tak, zgodzę się, można zaryzykować. Bierze się to z tego, że popełniamy więcej błędów na pewno. Ten mecz jest taki bardziej urywany, ale przez to ta piłka też jest bardziej ciekawsza, więc więcej się dzieje, więcej goli. Są plusy i minusy. Mhm. No jasna sprawa. Dominiko, a jakbyś miała porównać to, co masz teraz, czyli w lidze francuskiej, a to, co miałaś u nas w Polsce? Jakbyś miała wymienić tak na przykład ze 3 podobieństwa na początku? Co jest łączne dla tego i tamtego systemu? Ale mówimy o piłce nożnej. Mówimy o piłce nożnej, mówimy ogólnie o takim podejściu klubu do ciebie. No to, nie wiem, takie ciężkie pytanie, co jest takie łączne. Piłka ta sama. Piłka ta sama. Wiadomo. Ciężko stwierdzić naprawdę. Wszystko jest tak naprawdę łącznie podobne, ale może po prostu troszeczkę może na innym poziomie. To ja zapytam może tak, czy teraz jak trenujesz tam we Francji, to dostałaś od klubu zakwaterowanie, wyżywienie? I tak, jeśli mówimy o takie rzeczy, tak, jeśli chodzi o takie rzeczy, to tu każda z zawodniczek ma swoje mieszkanie, każda mieszka sama, co mi się na przykład bardzo podoba, każda ma ten swój kącik, swój azyl, że to nie jest tak, jak grałam w Polsce, no to te fundusze nie pozwalały na to, żeby wynająć sobie samemu mieszkanie. Mieszkałyśmy po 3 w jednym mieszkaniu i tak naprawdę wracasz z treningu, widzisz te same osoby, przynosisz te same problemy, to nie było to dobre, nie było to komfortowe. Tak tu jest, że zakwaterowanie mieszkanie mamy, każda ma własne, plus jeszcze dodatkowo samochód, więc uważam, że jeśli chodzi o takie nawet życie pozaboiskowe, to jest na bardzo fajnym poziomie. A jak moglibyśmy to określić, to mieszkanie i samochód to jest, powiedzmy, jakiej klasy? Zwykłej, troszkę wystarczającej. Samochód ma 4 koła i jeździ. Dokładnie. I jak na Paryż, tutaj okolice Paryża, naprawdę nie chciałabym lepszego samochodu. Na to, jak Francuzi jeżdżą. Okej, a jak jeżdżą? Nie za ciekawie. Nie przeszkadza im to, jak przyrysują samochód. Ile razy byłam świadkiem sytuacji. Otwierają drzwi, uderzają w drugi samochód, nie mają z tym problemu. Po prostu chyba totalnie nie przywiązują uwagi do samochodu. Tu raczej nie zobaczysz samochodu nie obrysowanego i nie po jakiejś sztuczce. Okej, no dobrze. A jakie są finanse aktualne? Takie widełki mogę podać. Jakieś widełki, tak jest. Od 2 do 5 tysięcy euro. To są takie mniej więcej widełki, że tak od 1800 zaczynają się jakby kontrakty. Jak ja tu przychodziłam, to tak to mogę, to nie jest żadna tajemnica, to jest 1800 euro, to też nie wiadomo jaka to jest duża suma na dzień dzisiejszy, jakie mamy, jak wszystko poszło do góry. Więc też z racji, że zarobki poszły do góry, to bym dała te takie widełki, pierwszy kontrakt takie 2, no i powiedzmy do 5, chociaż nikt tak naprawdę nie wie, wiadomo, że w tych klubach jak tam PSG, Lyon, to są o wiele większe kontrakty. Ale oczywiście w tym nie musisz za nic płacić, powiedzmy. Życie to jest bardzo Życie mnie nie kosztuje, to jest bardzo duży plus, bo w większości klubów jest tak, że dostajesz kontrakt, ale jeszcze musisz za to sobie zapłacić mieszkanie i opłacić transport, w sensie samochód wynająć czy coś takiego. I niewiele może zostać wtedy. Na pewno duża kwota, życie też nie jest tanie we Francji, więc duża kwota też nie zostaje. Okej. Dominiko, a rozumiem, że ta kwota jest też uwarunkowana tym, czy jest spadek, czy się trzymacie, czy się pniecie do góry, czy wygrałyście coś ważnego, to wszystko jakieś tam premie obejmuje. Tak. Na pewno, czy jak jest przedłużanie kontraktu, to też jaki miałeś wpływ na ten cały sezon, ile meczów rozegranych, ile minut, goli, asyst, to też ma duże znaczenie. Dominiko, czy ty masz menadżera? Tak, mam. I to jest osoba, która jest ci jakoś tam bliska z twojego takiego bliskiego kręgu, czy powiedzmy taki wolny agent, który się tobą zainteresował i cię prowadzi? Nie, raczej wolny agent, raczej mamy po prostu interesy po prostu typowo klubowe. Jak się zbliża się koniec kontraktu, czy pojawiają się propozycje, to zawsze jesteśmy w kontakcie, jakby ustalamy tą moją ścieżkę, karierę i
stałym kontakcie jesteśmy, ale też wiadomo z głową. Czy taka osoba też odpowiada za jakiś taki, powiedzmy, twój kontrakt reklamowy? Jakby jakaś firma się chciała do ciebie zgłosić, coś ci zaproponować, to najpierw musi przejść przez ręce tej osoby, czy bezpośrednio do ciebie mogą uderzać? Bezpośrednio do mnie, akurat w tej kwestii tak, że jednak wolałabym, żeby to też najpierw było przeze mnie, bo jeśli to nie jest nic jakby wielkiego, ja mogę też sama jakby to załatwiać. Okej. Dominiko, a powiedz mi teraz, jaki był taki moment w twoim życiu przełomowy, gdzie byłaś w stanie się już sama utrzymywać, nie musieli rodzice ci pomagać, nie musiałaś sama dodatkowo robić jakieś tam rzeczy, powiedzmy, na boku, żeby się utrzymać? Czy to był transfer do Francji, czy to było jeszcze wcześniej u nas w Polsce? Nie, jeszcze wcześniej. Teoretycznie miało to być wyjeżdżając do Wrocławia, no bo była to ekstraklasowa drużyna. Ale okazało się niestety tak, że tam były bardzo duże problemy finansowe w klubie i przyszedł moment, że zarabiałam 300 zł miesięcznie. No nie była to duża suma i jeszcze trzeba było mieszkanie opłacić, coś, no to wtedy mi rodzice pomagali, ale miałam o tyle szczęścia, że jeździłam już na pierwszą reprezentację, więc jakby no, te pieniążki tak naprawdę były na moje takie moje wydatki, przyjemności. Więc no, nie było łatwo, ale później jak już wyjechałam do Łęcznej, to już starałam się, już sama na siebie zarabiałam. Mhm. Dominiko, a powiedz mi, czy we Francji piłka nożna kobieca jest popularna? Tak, jest bardzo popularna, ale cały czas jest to jakby proces, który jakby idzie do przodu. Mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej popularna, bo wyjeżdżając tu, no nie będę ukrywać, że się spodziewałam czegoś takiego większego wow, jak na przykład teraz jest w Anglii. I to w Anglii przyszedł po prostu taki moment, że teraz jest bardzo popularna i wierzę to, że we Francji tutaj zmieni się to jeszcze na lepsze. Czy masz tak, Dominika, że wychodzisz od siebie z mieszkania albo z meczu i ludzie cię zaczepiają na ulicy, chcą robić z tobą zdjęcia, autografy, rozpoznają cię? Jesteś taką osobą, powiedzmy, którą ludzie znają, czy niezbyt? Nie, chociaż parę razy się spotkałam, miło mi było, że mnie zaczepili, zapytali, czy wszystko w porządku, że wiedzą, tutaj gram, to i tam. Też się spotkałam z takimi, czy tutaj, czy w Polsce, więc są to bardzo miłe sytuacje, ale to się bardzo rzadko zdarza. Okej. To teraz przejdźmy sobie, Dominiko, do różnic między kobietami a mężczyznami, jeśli chodzi o piłkę nożną, nie licząc takich, powiedzmy, wynikających z budowy, z genetyki. Po pierwsze, jakbyśmy mogli powiedzieć o wymiarach boiska. Takie samo jest jak męskie? Takie samo. Czy ciężar piłki jest taki sam? Taki sam. Taki sam. To dla mnie zaskoczenie. Myślałem, że jest ciutkę lżejsza. Patrząc na niektóre akcje, wygląda na to, że kobiety też dużo krzepy mają, jak tak potrafią. Mają bardzo dużo. Mają bardzo dużo. A o zarobkach już sobie powiedzieliśmy. A jeśli chodzi o zainteresowanie kibiców, zdarza się tak, że na waszych meczach jest pełny stadion? Te stadiony też nie są jakieś bardzo, bardzo duże. Są takie kameralne, małe, zależy też od meczu, jeśli gramy z zespołem jak w PSG, to zapełnia się cały ten stadion, a tak to nie ma też aż tak dużo ludzi. Mhm. A jeśli chodzi o prestiż, to kobiety piłkarki nożne we Francji to jest prestiżowa fucha? Czy są bardziej prestiżowe? Jakbyś mogła na przykład porównać, nie wiem, z jakimś innym sportem, z koszykówką, z siatkówką kobiecą, to jak ta piłka nożna stoi? Stoi na dobrym poziomie, też ciężko mi porównać, bo w sensie od środka nie wiem za bardzo, jak to tam wygląda siatkówka, koszykówka. Może, interesuję się wszystkimi sportami, ale wydaje mi się, że na bardzo, bardzo takim podobnym i zbliżonym do siebie poziomie. No bo jest tak, znaczy nie wiem jak to jest na przykładzie innych klubów, ale tak jak już wcześniej wspomniałeś, na przykład PSG albo właśnie Olympique Lyon, no to są drużyny powiedzmy najbardziej znane w świecie z tego, że mają drużyny z piłki nożnej, ale również grają przecież w piłkę ręczną, prawda? Dużo jest tych dyscyplin wokół klubu. Czy twój klub słynie głównie z piłki nożnej, czy macie też jakieś mocne składy w innych? Tylko słynie z piłki nożnej. W akademii mamy dzieci, też chłopaków mamy drużynę, która gra by to przełożyć na trzeciej lidze jakby takiej polskiej, czyli tutaj jest to 4. liga. Okej. A jeśli chodzi o treningi, Dominiko, trenujecie czasem z mężczyznami? Nie, tylko tak jak mówiłam wcześniej, gramy sparingi, często gramy sparingi z chłopakami, ale trenować nie trenujemy.
Mhm. Kiedyś swego czasu popularny był taki film na YouTubie, były chyba z niego tylko skróty, pewnie kto bardziej zainteresowany mógł obejrzeć sobie cały mecz. Wydaje mi się, że grała wtedy kobieca reprezentacja w piłkę nożną Australii i grała też z reprezentacją też Australii chłopców, chyba do 12 czy 13 lat. No wynik był taki no niezbyt korzystny, nie chyba dwucyfrowo się zdarzyło. Jak to jest, jak wy sobie gracie taki sparring, to rozumiem, że skupiacie się na jakichś założeniach swoich taktycznych, czy przeradza się to czasem w taką rywalizację, powiedzmy, kto jest lepszy, my im pokażemy i tak dalej? Nie, myślę, że nie, że to nie jest aż tak rywalizacja, że to nie chodzi o to, żeby nie patrzymy w pierwszej kolejności na pewno na wynik, to chodzi o to, żeby zrobić dobry trening, wybiegać te 90 minut na wysokiej intensywności, bo chłopcy się do tego zmuszają tak naprawdę, bo jest to inna genetyka, inna piłka, grają szybciej i my przez to jesteśmy zmuszone, żeby biegać szybciej, grać szybciej i jest to po prostu bardzo dobra jednostka treningowa. No jasne. A powiedz mi, Dominiko, czy ty masz pana trenera, czy panią trener? Pana trenera. Pana trenera, okej. Tak. I dobrze ci jest z tym? Tak, ja nie narzekam, dobrze się dogaduję z trenerem, mamy dobry kontakt, więc jestem zadowolona. Okej. A jak grasz mecz na przykład, to w kobiecej lidze sędziują tylko kobiety, czy sędziują też mężczyźni? Mm, Tylko kobiety. Tylko kobiety. Tak. Okej. I jak można by taki ukuć stereotyp kobiety, która sędziuje, to jest bardziej surowa, bardziej taka wyrozumiała, czy zależy od człowieka? Mm, No i jest to dosyć ciężki temat, bo ja zawsze myślałam, nigdy nie byłam po tej drugiej stronie bycia sędziną. Zawsze twierdziłam, że to takie, oj, że tak słabo i w ogóle, ale naprawdę z tym, co się tutaj spotkałam, to poziom sędziowania we Francji no, naprawdę jest na bardzo niskim poziomie i nie wiem, ciężko mi też, nie chcę mówić jakby w złych słowach, ale uważam, że kobiety, które nigdy nie miały nic wspólnego z piłką nożną, czy chociażby ze sportem, nie czują tej gry, no to ciężko zostać sędzią. No jest to ciężki temat. Okej. Czyli tak jak ze wszystkim, żeby coś dobrze poznać, to dobrze było to w przeszłości kiedyś robić. Tak, no jak ktoś tego nie robił, no to nie czuje tej gry, przez to później są bardzo dziwne sytuacje podczas meczu. Mhm. Dominiko, jest tak, że w świecie futbolu, tego nazwijmy to męskiego, zupełnie inne drużyny są na topie, znaczy kilka na pewno się pokrywa, ale w porównaniu na przykład z kobiecą piłką nożną, jak myślisz, dlaczego to tak jest? Mm, Przecież przynajmniej dla mnie, dla osoby takiej powiedzmy, którą piłkę nożną traktuje bardziej jako hobby, a nie jest jakimś wielkim znawcą jej, wydaje się, że skoro jest klub, gdzie są większe pieniądze w piłce nożnej męskiej i zachodzi on bardzo wysoko, no to równie wysoko chyba te finanse powinny się też przekładać na to, jak kobiety sobie w tym klubie dają radę, a nie zawsze tak jest. No wyjątkiem chyba PSG w twojej lidze, tak? I Olimpik w miarę dobrze. Albo Barcelona też, jeśli chodzi o hiszpańską. No tak, ale mówimy tutaj o twoim podwórku. Tak. No dla ciebie, dla mnie to się wydaje logiczne. Dla mnie też, skoro klub ma dużo pieniędzy, to nie jest to duży budżet wydać na kobiety, jednak no nie zawsze to tak działa. No, FIFA czy UEFA próbują coś z tym zrobić, jakby wprowadzić taki obowiązek, ale to jeszcze jest bardzo długi proces, żeby to się zmieniło, bo nie zawsze to jest też tak kolorowe, jakby się wydawało. Często są sytuacje, że jest wielka drużyna spada i za to ciągnie kobiety, odcina ich od finansów. To są też przykre sytuacje, ale też takie się zdarzają, więc czasem ktoś woli założyć mały rodzinny klubik, bo robi to z hobby, gdzie drużyna ma zupełnie oddzielne finanse. Mhm. No jasne. Dominiko, a jakbyśmy mogli jeszcze tutaj sobie przejść do takiego aspektu, czy masz czasem tak, że ty albo zauważyłaś to na przestrzeni swojej kariery, gdzie kobiety jak trenują piłkę nożną, w ogóle bardzo się starają, to przychodzi w pewnym momencie taki czas, gdzie nie chcą bardziej trenować, nie chcą więcej trenować, bo boją się, że troszkę ich budowa będzie taka bardziej, nazwijmy to, atletyczna, trochę będą za duże, będą się mniej podobały. Jest takie coś? Występuje takie zjawisko? Jest, na pewno tak, zdarza się to, ale myślę, że teraz to coraz mniej, no bo zdajesz sobie sprawę, że ty to robisz
dla siebie, żeby być lepszym, żeby grać i grać gdzie wyżej, a jak ktoś ma cię pokochać, to cię pokocha za to, jak ty jesteś w środku, nie za to, czy masz duże mięśnie, czy nie duże. No wystarczy spojrzeć na niektóre też tenisistki, jak wyglądają, czy nawet pływaczki, jakie mają bary. No one się tym raczej nie przyjmują, no, bo to jest najważniejsze, co mamy w środku. Ja tak uważam. Piękne słowa, Dominiko. Dominiko, a przejdźmy sobie jeszcze do takich sytuacji stricte boiskowych i do takiej rzeczy, która mnie od zawsze ciekawiła. Jak rozmawiam z Tobą, to mam okazję się zapytać, jak to jest z tymi numerami na koszulkach? Czy jest tak, że jak jesteś osobą, powiedzmy, bardzo znaną, no nazwijmy to tak przełożę z piłki męskiej, bo ją troszkę bardziej kojarzę, zawsze grało się z numerem 9 albo 7, no to wiadomym jest, że przechodzi się do następnego klubu i o ile ten numer nie jest zarezerwowany dla jakiejś legendy klubowej, to można przy nim pozostać. A jak to jest na samym początku? Jak tak sobie migrujesz z klubu do klubu, są te transfery, nazwijmy to, na niższych szczeblach, to jak to jest z tym numerem? On Ci jest przydzielany jakoś odgórnie, czy masz na niego jakiś wpływ? Jeśli chodzi o taki ten wiek, się jest dzieckiem, to raczej tam nikt nie przywiązuje mocnej wagi do tego, no bo koszulki się zmieniają się, raz się gra w takich strojach, raz w innych, więc tak nie przywiązuje za bardzo wagi do tego numeru, ale każdy tam, jak to wiadomo, dziecko, czy jak już wchodzimy w ten wiek taki młodzieżowy, no to sobie jakiś przypisujemy swój ulubiony numer i jak jest tylko taka możliwość, to później występujesz z tym numerem, ale nie zawsze też tak się zdarza, jak zmieniasz klub, to może ten numer być już zajęty. Mhm. A Tobie już powiedzmy od czasów Wrocławia udawało się trzymać numerek, czy niekoniecznie? Tak, akurat no właśnie miałam przerwę, ale no, ja na przykład zawsze miałam 14, mój ulubiony, to we Wrocławiu grałam, ale przychodząc do Łęcznej była zajęta, no to miałam 16 i przychodząc tutaj do Flory miałam możliwość znowu założenia 14, to tak chciałam, ale ta 16 też jest cały czas ze mną, bo z 16 gram w reprezentacji Polski. Mhm. Dominiko, a co oznacza gra na alibi? Gra na Libii według mnie jest to granie takie bez ryzyka, nie wzięcia odpowiedzialności na siebie, czyli gram chowając się za zawodnika. No, ja osobiście nie lubię bardzo takiego grania na alibi. No już ma taki wydźwięk mało właśnie pozytywny, więc chciałem się zapytać, bo przygotowując się do naszej rozmowy troszkę wysłuchałem wywiadów z Tobą i właśnie dość często padało tam takie stwierdzenie z Twojej strony, że nie lubisz grać na alibi, więc mówię, dopytam tak w 100%. Nie, no nie lubię. No, jest to cały czas podania kierowane do tyłu, bezpieczne, czyli właśnie jak powiedziałam, nie brania tego ryzyka, tego odpowiedzialności. A uważam się za zawodniczkę taką, która chce brać tą odpowiedzialność, chce zrobić coś do przodu, a nie grać na alibi, aby tylko zaliczyć 90 minut, odhaczyć mecz i tyle. Czyli nie migasz się, Dominiko, tylko bierzesz wszystko na klatę. Staram się, jak tylko mogę. Okej. Dominiko, a co czujesz, jak reprezentujesz nasz kraj? Ogromną dumę. Ja od dziecka były wpajane we mnie te wartości patriotyczne, więc dla mnie możliwość założenia koszulki z orzełkiem na piersi to jest ogromne wyróżnienie, ogromna duma i jak tylko mogę, zawsze doceniam bardzo tą chwilę i jak śpiewam hymn, od zawsze mam ciarki mi przechodzą, więc myślę, że to też dużo znaczy. A ile, Dominiko, masz występów w kadrze aktualnie? Dobre pytanie. Tak mniej więcej. Tylko 65? Około 65. Tak mi się wydaje, 66, 65, coś takiego. Okej. A pierwszy mecz to był właśnie Twój debiut w kadrze i to był mecz z Belgią. Z Belgią, tak. Tak, to pamiętam. I tam miałaś wtedy niecałe 16 lat. Pamiętasz ten mecz? Tak, pamiętam. No myślę, że tak te pierwsze mecze w swoim życiu, pierwsze się tak zapamiętuję. Pamiętam, jak tam weszłam chyba, nie wiem, w 70 minucie. To mecz przegrywałyśmy, ale pamiętam moment, pamiętam stroje, pamiętam moment odebrania piłki, takie mam urywki. Bardzo dobrze pamiętam. Mhm. I czy jest tak, że już, tak jak mówisz, koło tych 60 meczy, jak się ma rozegranych, to już jest się takim starym wyjadaczem? Myślę, że tak, że ja mogę się nazwać bardzo, bardzo doświadczoną zawodniczką. Mhm. A jak są traktowani właśnie tacy debiutanci jak Ty? Jakbyś miała wrócić myślami do tego pierwszego meczu. Było troszkę tak, że ona jest młoda, pierwszy raz, my już tak długo gramy, to może ją tak trochę z tego meczu wycofamy.
Na pewno są bardzo traktowani, jak to się mówi, parasolem ochronnym, czyli mają ten margines błędów. To na pewno, z tego co pamiętam, to już troszeczkę czasu minęło od debiutu, ale tak teraz jak się obracam wokół tych osób, które debiutują, no to może ten margines błędu, czy braku doświadczenia, czy to jest taka różnica. Mhm. Jakbyś miała, Dominiko, wybrać dowolną ligę, dowolny kraj na świecie, to gdzie byś poszła? Mm, Na razie jestem tu i jakby jestem szczęśliwa, podoba mi się liga francuska, ale no liga włoska jest fajną ligą, tak, liga angielska się bardzo rozwija, chociaż trochę myślę, że to nie jest mój styl grania, więc bardziej bym celowała w tą ligę włoską bądź hiszpańską. Mhm. Jak hiszpańską, to co? Barcelona? Bo Barcelona. Tylko Barcelona. No tam też są dobre, jakieś Real Madryt i Atletico Madryt, też bardzo dobre kluby, ja to tam nie przywiązuję bardzo wagi, czy tam Barcelona lubi się, czy Real Madryt nie, to są takie kluby na wysokim, fajnym poziomie, co grają takim stylem, jaki ja lubię. Mhm. A jaki jest, Dominiko, twój ulubiony klub na teraz, taki do obserwowania, do oglądania gry? Mm, ja generalnie bardzo lubię oglądać wszystkie mecze, ja jestem fanką, mogę oglądać codziennie po 2-3 mecze. I tak ciężko mi stwierdzić, też nigdy nie miałam takiego czegoś, że byłam sfiksowana tylko na jeden jakiś ukochany klub. Naprawdę, no i tak chciała powiedzieć, nie wiem, no lubię tą Barcelonę, czy tam Manchester City, Napoli, ale taki jeden konkretny, że byłabym taką fanką, naprawdę fanką, to nie mam. A w twojej lidze? No wiadomo, że swojej drużynie kibicujesz, ale kibicuję. kogo lubisz oglądać? Mówimy o kobietach, o lidze. Tak, mówimy o kobietach. To Lyon lubię, no, naprawdę oglądać jak grają. Lyon jest teraz pierwszy w tabeli? W pierwszej trójce Tak. na pewno. No, na pierwszym miejscu jest i tam teraz chyba w ten weekend grają z PSG, kto zostanie mistrzem Francji. Okej. A kto jest twoim, Dominiko, idolem? Nie musi być z piłki nożnej. Mhm. No dobre pytanie. No, jest dużo sportowców, które śledzę, czy tam nie sportowców, którzy są jakimiś tam ważnymi ludźmi, czy teraz bardzo zainteresowana też jestem, śledzę tenis, dla mnie Iga Świątek co wyczynia, to jest niesamowite. No a tak od zawsze do dziecka, no to ten Messi, tak jakby się trochę wzorowałam na nim, to jest taka postać no znacząca, no nie ja jedyna powiem, że on był moim idolem. Mhm. A jakbyś miała siebie, Dominiko, opisać takimi 3 cechami, to co to by było? Cechami charakteru. No to waleczna na pewno. To raz. Energiczna. To 2. Waleczna, energiczna i pomocna, myślę, że. Jak to pomocnik? Pomocna. No właśnie, no to by się zgadzało. Dominiko, a już tak kończąc nasze dzisiejsze rozmowy, powiedz mi jeszcze, jaki jest taki moment w twoim życiu związany z piłką nożną, który najbardziej pamiętasz? Może być to albo jakiś mecz, albo jakiś transfer, albo jakaś sytuacja związana z piłką. Coś, co ci tak najbardziej zapadło w pamięć. Albo ostatnio, albo tak w ogóle w twojej karierze. To był mecz taki jeszcze za Górnika Łęczna, co przegrywałyśmy. To był pierwszy sezon, gdzie zdobyłam swoje pierwsze mistrzostwo Polski z Górnikiem Łęczna i to był mecz, co przegrywałyśmy 3-0 i wygrałyśmy 4-3. Miał bardzo duży wpływ na to, że właśnie wygrałyśmy mistrzostwo Polski. No to tak zapamiętałam, naprawdę zrozumiałam, że jeśli piłka wie, że to wszystko jest możliwe. Myślę, że tam w reprezentacji, jak byłam kapitanem U19, takie też piękne momenty przeżyłam, jak strzelałam bramkę z Norwegią, awansowałyśmy tam z pierwszego miejsca na turniej, to też takie piękne, fajne chwile. Dominiko, czego ja ci mogę życzyć? Zdrowia. Zdrowia. A poza zdrowiem jest coś, co by się przydało? Szczęścia masz wystarczająco, czy też życzymy? Szczęścia mam dużo. Tego uśmiechu, tego pozytywnego nastawienia na życie, myślę, i to wystarczy. No to Dominiko, zdrówka i tego, żeby się nic nie zmieniało, żeby wszystko zostało tak, jak jest. Super, dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Dominika Grabowska, reprezentantka FC Florii, reprezentantka Polski w kobiecej piłce nożnej oraz super wytrwała dziewczyna, o której na pewno jeszcze świat usłyszy.
Miejmy nadzieję. Bardzo dziękuję, Dominiko, za rozmowę. Dziękuję bardzo.